Luke 795 Blade RS był tworzony z myślą o ściganiu. Był tworzony przez Luke'a jako rower bezkompromisowy, który ma być niezwykle szybki, który ma się sprawdzać w każdej jednej sytuacji, w jakiej znajdzie się na drodze. Czy to będą podjazdy, czy to będzie teren płaski, czy będzie to jazda w peletonie, czy będzie to jazda podczas ucieczki. Nie ma to znaczenia. Ten rower w każdej jednej sytuacji ma być szybki, sztywny, responsywny, no i bez dwóch zdań. On taki właśnie jest. Te kilka treningów, które miałem przyjemność wykonać w terenie, który mnie otacza, jesteśmy w Toskanii, w terenie bardzo pagórkowatym i bardzo się cieszę, że właśnie w takich warunkach miałem możliwość jeżdżenia na tym rowerze. Oczywiście dzięki filmie Bike RS, sklepowi, który zdecydowanie polecam. Odwiedźcie chłopaków, bo są rewelacyjni w tym, co robią. I to właśnie dzięki nim mogłem śmigać na rowerze, który, no nie ukrywam, ujął mnie. Jestem w tym rowerze naprawdę bardzo mocno zauroczony. Jest to właśnie rodzaj roweru, którego ja poszukuję, którego potrzebowałem, a którego tak naprawdę nie wiedziałem, że potrzebuję. Już jakiś czas temu mówiłem Wam, że mój TCR mam nadzieję zmienić w nadchodzącym sezonie. Dużo osób sugerowało mi wybór roweru aerodynamicznego, bo myślę, że około 80% treningów wykonuję właśnie w Jaworznie, terenie, gdzie przewyższenia sięgają podczas treningu 500, może 700 metrów. Na dystansie oczywiście 70-80 km. Więc jest to teren, w którym rower aerodynamiczny, myślę, mógłby się dobrze odnaleźć. Ale ja nie jestem do takiego typu roweru przekonany. Zdecydowanie czuję, że ogranicza mnie on w momencie, kiedy wyjeżdżam w jakiekolwiek górki, kiedy chcę, żeby ten rower pod górę również zasuwał. Rower aerodynamiczny nie jest najlepszym dla mnie wyborem. Producenci zaczęli tworzyć rowery, które przypominają charakterystyką rowery wspinaczkowe, ale jednocześnie są bardzo mocno kształtowane. Ich budowa jest polerowana i układana w tunelach aerodynamicznych, tak żeby nie tracić właśnie watów i nie tracić energii na tych terenach, gdzie jest płasko i gdzie rowery wspinaczkowe tracą najmocniej. Luke był tworzony w tunelach, ale przede wszystkim zarówno męska drużyna, jak i damska zespołu Cofidis, która jeździ oczywiście w ProTourze, bardzo mocny wpływ miała na to, jak ten rower jest zbudowany, jak się zachowuje na drodze. W momencie, kiedy ten rower brałem pod swoje skrzydła, wiedziałem oczywiście z wszystkich broszur, ze stron internetowych, że jest on bardzo sztywny. Ja tej sztywności trochę się obawiałem, bo wiem, jakie drogi są w Toskanii. Tutaj nie ma idealnie gładkich asfaltów. Często zjazdy są mocno uszkodzone. Tutaj bardzo często zdarzają się sytuacje, że zbocza, na których podjazdy się znajdują, są podmywane i te drogi mają uskoki. W momencie, kiedy rower jest bardzo sztywny i na zjeździe rzeczywiście dociskamy, bałem się, że on będzie reagował dosyć agresywnie i nie będzie z moją techniką jazdy wystarczająco ludzki. No i tutaj ogromne zaskoczenie, bo mimo tego, że ten rower jest potwornie sztywny na podjazdach, kiedy naciśniemy mocno, chcemy wykonać jakiś sprint w treningu albo właśnie w wyścigu, spróbować ucieczki na podjeździe i przerzucamy sobie dwie przerzutki w dół, depniemy mocno, rower reaguje błyskawicznie, od razu zaczyna biec do przodu, ale przy okazji na tych asfaltach ten rower naprawdę pochłania energię tam, gdzie mają pochłaniać. Rower reaguje, ale jednocześnie nie powoduje, że nasze wnętrzności cały czas się telepią, że nasz kręgosłup czy tyłek nie wytrzymuje dłuższych jazd. Ja spędziłem najdłuższy trening 4 godziny w siodle tutaj i absolutnie nie miałem żadnego dyskomfortu podczas jazdy. Nie fitowałem tego roweru jakoś wyjątkowo mocno. Kierownica zdecydowanie powinna pójść 2 podkładki niżej w moim przypadku, być może nawet 3, ale stwierdziłem, że na tak krótki okres nie będę tego robił i mimo tej pozycji troszeczkę wysokiej, no byłem w stanie na zjazdach naprawdę bardzo mocno szybko zjeżdżać, gdzie czasy na strawie oscylowały w obrębie 10% najlepszych osób w historii, co dla mnie jest wynikiem absolutnie kosmicznym. Nie spodziewałem się, że ten rower będzie zjeżdżał aż tak szybko. Oczywiście ogromna w tym zasługa
opon Pirelli P Zero, najnowszy model, ale o tym będę chciał Wam jeszcze opowiedzieć w osobnym odcinku. No bo tutaj mamy najnowszy model, który wyszedł dosłownie 3 dni przed moim wyjazdem. Opon Pirelli P Zero RS. Wiecie, że jestem ogromnym fanem tych opon i one naprawdę na tych asfaltach tutaj sprawdzały się fenomenalnie, zwłaszcza z tym rowerem, który nie pozostawia żadnych kompromisów. No ale może jeszcze opowiemy o rzeczach technicznych, których bylibyście ciekawi. Zacznę od frontu, bo tak naprawdę monocockpit, który nie jest do końca monocockpitem, który można modyfikować, ale jest cockpitem, który jest w pełni zintegrowanym, jest naprawdę bardzo wygodny. Ja w tym wypadku miałem cockpit 420. Wiem, że musiałbym mieć do swojego roweru 40, troszeczkę za szeroko. Natomiast bardzo fajnie się na nim układa. Na terenie płaskim, kiedy przyjmuje pozycję naprawdę mocnego, złożonego ciała, mocno aerodynamiczną, świetnie się na niej leży, jest bardzo komfortowa. No i cóż, jeżeli lubicie kokpity aerodynamiczne, no ten na pewno przypadnie Wam do gustu. W przód roweru widły ewidentnie są zaokrąglone. Widać, że tutaj bardzo mocno powietrze jest cięte przez właśnie główkę tego roweru oraz widelce. Mamy tutaj przestrzeń dosyć sporą na wsadzenie szerszych kapci. Ja jeżdżę na 28, no bo po prostu lubię i jest naprawdę jeszcze sporo miejsca na to, żeby wsadzić szerszy kapeć. Uwagę zwraca przede wszystkim przecięcie tak naprawdę kolorystyczne tego roweru. On jest złożony jakby z 2 elementów, to znaczy tutaj gdzie lakier jest błyszczący oraz części matowej, która swoją drogą jest potwornie trudna do mycia. Ta część matowa ewidentnie jest w miejscu, gdzie widać, że powietrze przepływa na całej długości roweru, aż do tylnego trójkąta, który jest właśnie odcięty tym innym malowaniem. I w tunelu aerodynamicznym, gdybyśmy puścili wiązkę powietrza dymu, widać by było, jak w tym miejscu ten rower tnie. No, majstersztyk, no mnie się on bardzo, bardzo podoba. Tylny trójkąt jest też bardzo ciekawie stworzony, bo jest on mocno wycięty do boku. Wygląda w zasadzie jak skrzydła samolotu. Najpierw wychodzą do boku, a dopiero potem zaczynają płynnie schodzić w dół. Wygląda to naprawdę bardzo agresywnie, a jednocześnie mocno. Rower jest postawiony na Ultegrze Di2 12-rzędowej, świetnie sprawdzającej się w tych warunkach, błyskawiczna zmiana przełożeń, ale Di2 z Ultegry już dobrze znacie z innych kanałów, które na pewno śledzicie i oglądacie, z innych testów. Rower stoi na kołach Torimy 47, które ważą w komplecie 1560 gram. Świetnie brzmią, naprawdę bardzo stabilne koła. Prędkość maksymalną, jaką na tym rowerze osiągnąłem tutaj, to było 70 według Strawy, 70 na godzinę. Rower zachowuje się przy prędkościach powyżej 60 na godzinę niezwykle przyjemnie dla prowadzenia. W zakrętach, gdzie składamy się naprawdę dosyć mocno, rower reaguje przerzucaniem z jednej strony na drugą. W Toskanii jest bardzo dużo ślimaków na zjazdach, co dla mnie jest wisienką na torcie zjazdów tutaj. I można właśnie świetnie się pobawić, przerzucając rower pod swoim tyłkiem z lewej na prawą i jest to bezproblemowe. Rower waży 7 kg, jest on naprawdę lekki, więc naprawdę działa jak piórko. Czy ten rower jest dla każdego? No uważam, że nie. Jest to rower zdecydowanie nastawiony na agresywną, treningową, wyścigową jazdę. Czy będzie on komfortowy w dłuższej perspektywie? Myślę, że nie dla wszystkich. Dla osób jeżdżących rekreacyjnie uważam, że są zupełnie inne rodzaje rowerów, które będą dla nich odpowiednie. Ten rower jest, myślę, stworzony właśnie dla takich osób jak ja, które jak wchodzą na rower, to wykonują albo trening, albo idą się pościgać, które nie traktują sobotniej czy niedzielnej jazdy coffee ride'a jako pykanie. Ja, kiedy wychodzę na rower, po prostu mam się zmęczyć i ten rower zdecydowanie mi w tym pomaga. Wydaje mi się, że możemy ten rower porównać do wyścigowego samochodu. Kiedy przesiadamy się z wygodnego Volvo i nagle wsiadamy do
Mitsubishi Lancer Evo i dotkniemy delikatnie gaz, od razu czujemy, że wszystko zaczyna w tym samochodzie chodzić, pracować. Nasze ciało zaczyna czuć, że ta bestia ukryta w podobnym litrażu, ale reaguje na każdą pracę naszej nogi zupełnie inaczej. I ten rower właśnie taką wyścigówką jest. Ja wyścigówki bardzo lubię i na nich się świetnie odnajduję, chociaż oczywiście moje umiejętności są dalekie od wyścigowych, ale taki właśnie rower uważam, że dla mnie jest najbardziej odpowiedni. Miałem to przeczucie, że jak siądę na rowerze wyścigowym, to od razu poczuję się jak ryba w wodzie. Bez dwóch zdań jest to najlepszy rower, na jakim do tej pory jeździłem. Jest to rower, który w tej chwili niezwykle dużo zrobił w mojej psychice, bo niestety chyba muszę na niego zacząć zbierać. Rower wyścigowy, a zwłaszcza Look 795 Blade RS jest rowerem niemal idealnym. Wspaniała robota, Look, a Wam zdecydowanie polecam tę bestię.